Kochani, raport specjalny. Witam Was z mojej szklarni, z mojego tunelu, bo to już ten czas, kiedy muszę podwiązać moje pomidorki. I to żadna trudność była rozpoznać, kiedy to muszę zrobić, bo chyba troszkę za późno się obudziłam z tą robotą. Ten pomidor już leży. Oczywiście nie mogę go stracić, więc dzisiaj ruszamy do roboty. Dwa już są podwiązane. Robimy to w prosty sposób. Nie mamy żadnych okrągłych nakładek kupnych, żeby nie uszkodzić łodygi. Natomiast robimy bardzo dużą pętlę. Zobaczcie, jest tu jeszcze miejsce, żeby w razie, gdy ta łodyga się zgrubi, bo pamiętamy, roślina jeszcze rośnie, żeby nie było ucisku i żeby nie przeszkadzało w rośnięciu łodygi. W tym roku postawiliśmy na bardzo grube sznurki. Może przesadziliśmy z grubością, ale w zeszłym roku mieliśmy bardzo duże owoce, jak zresztą widzieliście na innym filmiku. I te sznurki bardzo były już naciągnięte i widać, że się męczyły, dźwigając te owoce. Więc postanowiliśmy w tym sezonie idziemy po grube sznurki. I takie sznurki właśnie montujemy w tym momencie. Tutaj jest drucik, który też został zmieniony na bardzo gruby. Jeśli wrócicie do moich poprzednich filmików z zeszłego sezonu, był to drucik cieniutki, no a ciężar był jaki był, pięknie pomidorki rosły i niestety, ale to nie wszystko było takie stabilne, jakbyśmy chcieli. O, chyba taki drucik był w sumie w zeszłym roku, to zobaczcie jaka różnica. Postawiliśmy na mega gruby w tym roku. I teraz nic, tylko czekać, aż takie wielkie urosną. I te sznurki je dźwigną. Żmudna praca. Tu w tle słyszycie jednego z moich kogutów. Wydaje dziwne elektroniczne dźwięki. Zignorujcie go. Tak lubi przeszkadzać zawsze, jak słyszy jakiś głos, że tutaj jesteśmy. Zobaczcie. O, słyszycie? Nazywamy go elektroniczny kogut. Dziwnie pieje. I tutaj kolejny już poszedł. Bardzo długie oczka. Nie ściaśniamy tej roślinki, żeby jej nie przeszkadzać w rośnięciu, nie uszkodzić. I zawijamy. To samo zrobimy z ogórami. Są to ogórki długie, z Wysp Kanaryjskich. Pokazywałam Wam filmik, serdecznie zapraszam do mojego filmiku o ogórkach, jakie tutaj wysiałam i jakie mam sadzonki. Każdy z tych ogórków będzie również podwiązany w ten sam sposób. Zobaczcie, jakie niektóre już dorodne. Poznajecie je z tych moich wysiewów, jakie miernotki stały sobie na parapecie. To już inne pomidory. To już są bestie. Bardzo wysokie. Niestety wiosna była długa i zimna. I one nie miały jeszcze takiego prawdziwego kopa w temperaturze. W tym tygodniu było dość przyjemnie. Pokazują się kwiaty. Na takim etapie właśnie jesteśmy. Pokazywania się kwiatów. Więc ja je będę niedługo zapylać, jak te kwiaty już otworzą się. Tutaj bokiem jeszcze się odwrócę. Jeszcze dosiałam rzodkiewki, bo już schrupaliśmy poprzednią. Pięknie śmierdziuszki marigold kwitną już. Tutaj mam sałatę dosianą, która już fajnie rośnie. Już te liście są takie do zbioru. Tutaj bokiem puściłam kolejne pomidorki. Widzicie, nie mam w tym roku papryk. Podjęliśmy taką decyzję. Rezygnujemy z papryk w tunelu w tym sezonie. Bardzo marne sadzonki rosły. Żal było patrzeć i patrząc pod uwagę, że końcem sierpnia u nas tutaj w Szkocji, w Wielkiej Brytanii już mamy powiew jesienny. Kończy się sezon w połowie sierpnia i dzieci wracają do szkół i w taki sam termin wszczela się już taka pogoda zimna. I w zeszłym roku ja te papryki musiałam w ten sposób właśnie naturalny z bananem, też zachęcam do obejrzenia filmiku, jak przyspieszyć dojrzewanie papryki.
Musiałam troszeczkę podkręcić dojrzewanie, bo owoce papryki miałam ogromne, piękne, aczkolwiek czasu brakło, żeby dojrzały. Więc darowałam sobie papryki i bilans jest taki, że tutaj po lewej mam tylko ogórki, bodajże 9, czekajcie, sprawdzę, 2, 4, 6, 8, 9, tu na środku mam pomidory i tutaj bokiem puściłam pomidorki. Pamiętasz, ile tych pomidorków jest? 30 dokładnie ile? Nie wiem. Liczyliśmy, że tak 33 około. Myślisz, że starczy tego sznurka? Powinno wystarczyć. Masz więcej, czy tylko to? Mam więcej. No to spoko, jest to bardzo gruby sznurek. Szczerze to się nawet nie spodziewałam, że taki mąż wybierze, bo wydaje się duży, ale wiecie, to się wszystko wydaje duże, póki tu się nie pojawiły owoce. I te kwiatki się wydają, te pomidory, krzaczki wydają się takie do ogarnięcia, ale jeżeli już pojawią się zawiązki owoców, no to jest ciężar, więc myślę, że nie przesadzimy ze sznurkiem i będzie tylko dobrze. Tyle u nas. Myślę, że tu trochę czasu spędzimy, żeby to wszystko podwiązać. Czeka nas jeszcze kilka innych prac, które właśnie zostały opóźnione przez bardzo zimną pogodę i teraz musimy to nadgonić. Ciekawe, czy u Was też tak jest, że dużo rzeczy nie mogliście zrobić przez pogodę, a teraz dopiero nadganiacie, bo nie orientuję się, jaka pogoda w Polsce. W tym tygodniu super u nas, ale w zeszłym i w ogóle w zeszłych miesiącach było zimno, więc taki był troszeczkę zastój, jeśli chodzi o takie prace polowe. I teraz się rozgrzewamy w sezonie i robimy podwójnie szybko. Podwójnie szybko. Przebieramy nóżkami i nadrabiamy. Pozdrawiamy Was ze szklarni. Wspaniałego dnia.